Witam gorąco wszystkich. Ja jestem Darius, zapraszam Was na kolejny przewodnik po mapie. Tym razem znajdujemy się na terenach Brazylii. Mapa nazywa się Pertile. Twórcą mapy jest Trollnist FS. Pojemność mapy 368,31 MB. Została wydana 12 maja 2026 roku na wszystkie platformy. Z mapą ściągają się 6 modów. No i jak już wspomniałem, jest to brazylijska mapa. Powiem Wam tak, no mapa nie będzie dla wszystkich. Nie będzie to mapa dla osób, które nie lubią labiryntów dróg, które są wymuszane przez twórcę, aby się nimi poruszać. No dosłownie, to zauważycie jak pojedziemy, bo trochę mi to zajęło, żeby zaplanować tutaj trasę i pokazać Wam tą przestrzeń, więc no jeśli ktoś nie ma cierpliwości, to będzie problem. No i dodatkowo jest problem jeszcze taki, że jest dużo płotów i są płoty, które nie da się usunąć, więc dla mnie to takie no, wymuszanie na graczu jazdy, czy w ogóle to jest rzecz taka, że nie można płotu usunąć, to dla mnie jest troszeczkę słabe. Z tego względu, że no, wiadomo, farming idzie w takim kierunku, że powinniśmy mieć swobodę wyboru i każdy gra na swój sposób, bo inaczej no, mapa nie będzie miała popytu moim zdaniem i tyle. Ja na przykład nie zagrałbym na tej mapie ze względu na to, że no, nie miałbym cierpliwości, bo są płoty poustawione w takich miejscach, że no, nie ma sensu w ogóle to. Do czego ten płot ma należeć, ma przynależność, nie mam pojęcia. Dobra, w każdym razie teren jest nawet ciekawy, jeśli chodzi o kształtowanie. Jest to z tych terenów, które naprawdę no, mają klimat i mi się podobają. Pod tym względem mapa jest dobrze zrobiona. Jest duży wybór, są pola ryżowe, są zwykłe uprawy, można uprawiać czy uhodować zwierzęta, także jest teren leśny, także myślę, że tutaj ta różnorodność jest utrzymana i to jest dobre. Przejdźmy sobie na mapę. Mapa przedstawia się w ten sposób. Tak. W uprawach mamy dodatkowo dwie uprawy. Tutaj jedna, tu jest druga. Jeśli przejdziemy sobie, wyłączając to, do obszarów gospodarstwa, to teren, od którego zaczynamy na poziomie łatwym, to jest 64, 152 tysiące, 5 hektarów. Tu jest poletko, trochę drzewa jest, drzewostanu, także to mamy. Mamy również tutaj ten skwarek, na którym znajduje się nasz początkowy sprzęt. No i to tyle. Nie ma nic więcej. Oprócz tego można sobie zakupić obrzeża. Obrzeża sobie zakupujemy, klikając sobie na przykład byle gdzie na terenie właśnie, gdzie nie ma pola. No i podświetlają nam się tereny wokół mapy, jak i również w środku, rzeka, różne tereny. Tutaj coś zielonego, jeszcze 41 się pojawiło. 41 to jest wokół tego, a ta wysepka. Ciekawe. Dobra, w każdym razie dobry pomysł, bo mamy możliwość poustawiania sobie pod swoją rozgrywkę. Także to jest drugi plus. Oprócz terenu, to, że możemy sobie to zakupić, no i to wszystko możemy zakupić za 43 tysiące, także nie jest to jakaś duża kwota, a możemy sobie pomóc w rozgrywce na wszelaki sposób, wymyślając lub ustawiając sobie, co tam chcemy. Dobra, jeśli chodzi o kalendarz przedstawia się w ten sposób. Jak widać, jest dopasowany do mapy. Zwierzęta. Mamy do dyspozycji pastwisko dla świń. Tylko teraz tak, to pastwisko dla świń. Zastanawiałem się, w którym on miejscu jest. Także odznaczyłem to. Wracamy do mapy. Tutaj nie ma i tu też nie ma. Pastwisko na świń jest tutaj, w tym miejscu. Teren, który do nas nie należy. Trzeba go kupić osobno za 101 tysięcy. No, nie wiem, może tam można przyjechać i od razu korzystać ze świń. Można z terenu może korzystać, bo jest też domek, ale nie trzeba kupować. Nie wiem, jeśli chcemy coś postawić, to dopiero będziemy mogli kupić. Może w ten sposób to jest to zrobione. W każdym razie jest tak to wymyślone przez twórcę. Kontrakty dostępne. Jeśli chodzi o fabryki, to w posiadanych mamy już fabrykę żywności, piekarnię i przetwórnię ziemniaków. Także
To są wszystkie standardowe, tutaj nie ma nic podrasowanego, także jeśli sobie zerkniemy szybciutko, to tutaj bez zmian. Piekarnia, też nic nowego nie ma. No i przetwórnia ziemniaków tak samo, to samo, bez żadnych ulepszeń. Dostępne fabryki to jest tartak. Tartak sobie później tam zakupimy, jak pojedziemy. No i jeszcze będzie coś. Teren chyba tutaj, ten 95. Po zakupie tego terenu pojawią się nam fabryki, ale tam pojedziemy i sobie kupimy ten teren, żeby te fabryki posiadać. Dobra. I jeszcze znajdźki. 25 sztuk znajdziek. No, myślę, że można się będzie wesprzeć. Dobra, to. Dobra, to przejdźmy do oględzin. Nie wiem, jak tu... Ta kulka mnie tu kusi, żeby ją zrzucić. Już ostatnio też robiłem tak. Też była mapa, gdzie pojawialiśmy się na tym. No i spadła to. Myślałem, że dalej poleci. Też była mapa, gdzie się zaczynało tego i też była ta piłka i też ją zrzucałem. To takie... Dobra, ja przesiądę się od razu do samochodu. Nie będę spadł. Albo dobra. Nie będę. Nie lubię takiego uczucia. Wsiąść do pojazdu. Ok. A więc tak, najpierw pojedziemy sobie w tamtą stronę. Zobaczycie, jak to wszystko się przedstawia z tymi drogami, o co mi chodziło, jak to, z czym się je. Najpierw jedziemy sobie tam do miejsca, gdzie będziemy mogli sobie zapodać kupić wapno. Jejku, jakie zaćmienie. Klimat jest naprawdę dość ciekawy, jest fajnie jest zrobione, miejsca są niektóre przemyślane, jeśli chodzi o różnorodność terenu, ale to z tymi drogami to jest, no nie wiem, no taki minus, że no, jak widzicie, tu już się płot zaczyna. Nie ma, nie wiem, do czego ma służyć taki płot w tym miejscu, to i tak nie byłoby szans, żeby tam przejechać, bo to tam duże głazy, skały są. No ale dobra, jedziemy. Także tutaj... Jejku, jak ja nie lubię. Lekko skręciłem i już poszedł mi. Tu mamy właśnie miejsce, gdzie sobie możemy skołować cement. Nie cement, tylko ten wapno. Właśnie tylko się zastanawiam, że to jest cementownia. To tutaj nie ma cementowni? Zaraz. Ile ten teren kosztuje? A, to jest teren, który zresztą się kupuje. Kupię to. No i nie ma. To jest budynek wykorzystany tylko do tego, aby tutaj dekorację zrobić. A to jest normalnie miejsce, gdzie kupujemy sobie wapno. Takie samo miejsce, jak na przykład na innych mapach jest taki silos stoi z stacją wapnowania. To tu jest klimat taki troszeczkę ulepszony. Dobra, i teraz tak, żeby na przykład się dostać tam do tych zabudowań, prawda, co są, to zobaczycie, jaką drogę muszę pokonać. Bo tutaj na skróty się nie da zjechać. Zjeżdżając tu z górki na dół, na dole jest płot, którego nie da się usunąć. Bo tam jest droga, prawda? Do tej drogi nie da się dojechać z tej strony. To nawet pokażę Wam z trybu budowy, żeby... No, tutaj mógłbym zjechać na dół, ale nie da się, bo jest płot. Płot, którego nie da się usunąć. Aktywuj tryb niszczenia. Nie da się. Jest to wyłączone. Także to jest jeden duży minus, bo naprawdę dużo osób może mieć z tym problemy. To jedynie dla osób, które naprawdę mapa będzie skierowana do osób, które naprawdę mają dużą cierpliwość i po prostu nie zależy im na czasie. Po prostu lubię sobie pojeździć, mimo że
Żeby się tu dostać, to muszą przejechać pół mapy, na przykład, żeby tam na dół się dostać. Dobra, zjeżdżamy sobie teraz. Tam na górze był ten punkt widokowy, my jesteśmy tu już pod tym punktem widokowym, zjeżdżamy na dół. Muszę ostrożnie jechać, bo później jak się gdzieś wpakuje, z jakąś skarpy zjechać, tam założy się też pewnie może być płot, który będzie uniemożliwiał mi przejazd. Dojeżdżamy do małego miasteczka. No i tutaj jest płot, właśnie się kończy, który idzie wzdłuż tamtej drogi. Przez ten płot nie da się tam właśnie przejechać. To jest ten płot, on nam się ciągnie i ciągnie. Tu mamy tą fabryczkę jedną, którą mamy w posiadaniu. To jest z ziemniakami. Jest dużo właśnie domów statycznych. Tu mamy skup w postaci marketu. 2 skupy. Jeden na palety, drugi na uprawy. Jakiś spowolniony ten ruch tutaj jest. Tu mamy kolejny skup. No i takie maredę mamy tutaj. Że skup jest tutaj, za budyneczkiem. Tu jest plaża. Taki domek pływający. Łódki można sobie tutaj zacumować. No a w tym miejscu mamy kolejną produkcję i skup. Tu jest ten zakład produkcji spożywczej. No a tu mamy skup właśnie w postaci takiego sklepiku. I tu chyba jeszcze jest piekarnia. Tak? Czy nie? Jest. Jest tutaj piekarnia. No ale czemu to jest tak postawione? Przecież przód powinien być chyba tam, do ulicy. Nie wiem, taki common sense. A zapleczem jest postawiony. Nie wiem czemu. Dziwne. Zawsze jak się buduje jakieś produkcje albo coś, no to głównym wejściem do głównej ulicy mi się wydaje. Dobra. Może w Brazylii mają inaczej. Dobra, tutaj mamy sprzedaż beli, jak widać, punkt. Tu mamy ten miejsce, gdzie mamy sprzęt. To taki placek jest. Sprzęt, jak widzicie, taki jest, który posiadamy. Jest traktor, tu jest siewnik. Taki początkowy. No i tu jeszcze mamy domek rolnika, także możemy się przespać. Wszystko w tym miejscu jednym jest. Naprzeciwko mamy stację paliw, warsztat. Dużo coinów, znaczy tych pachołków. Tu mamy plac zabaw. No, dużo jest takich dekoracji, co robi swój klimat. W tym kierunku, jak pojedziemy, zobaczycie. Aha, tu się objeżdża ten plac zabaw. Okay. Tam właśnie jest tartek, już do niego zmierzam. Także są takie drogi, gdzie naprawdę wymagają skupienia, żeby przejechać. Pod metę na przykład od wody albo coś, tak jak w tym przypadku. Także jest tego trochę. O, tutaj mamy tartak. To teraz, gdzie tu jest trigger, tu jest przenieśmy. 300 000. No i standardowo tutaj takie receptury. Dobra. Teraz tak. To tu mamy ogarnięte tą strefę. Ta strefa jest oddzielona od reszty. No, trzeba trochę przejechać. Bo niedaleko tutaj jest handlarz zwierzętami. Tylko do tego handlarza zwierzętami pojedziemy sobie inną drogą, objeżdżając dosłownie całą mapę. Jest skrót, gdzie można byłoby się dostać. Zaraz, ten handel zwierzętami jest gdzieś w tamtym kierunku. O! W tamtym kierunku jest. I można by było tutaj
do niego się dostać drogą. Zaraz. Musielibyśmy się wrócić. Zaraz wam pokażę. Może z trybu budowy będzie lepiej. Tu się wrócić i tu zjechać w dół. O, bo my przyjechaliśmy z tamtej strony. To tu zjechać w dół przez pola i tam do tego handlarza byśmy dojechali. I do reszty. A my pojedziemy sobie tutaj, tędy. Myślę, że tu pojedziemy z tego względu, że nie wiem, no jakoś tak bardziej mi to przypadło do gustu, żeby tutaj ogarnąć wam ten pokaz. Tu mamy ten skup, taki przydrożny, zrobiony. No i tu widok na tą arenę. Tu jakieś takie place, nie place. No fajny widoczek nawet sam jest. Fajnie to zrobione jest. Teraz tak, tutaj w tym miejscu są, już to jest zakupione, to są prywatne domy, także no, statyczne domy, które można sobie wykorzystać do celu rozgrywki na jakiś tam sposób możliwy, który tam będziecie mogli. No jak widzicie, pełno tutaj tych płotów. One jako de facto nie będą przeszkadzać przy przemieszczaniu się, przy przejeżdżaniu sprzętem, tak jak na przykład na brytyjskich mapach, ale nie wiem, no może ludzie sobie dużo cenią prywatność, żeby nie jeździć po ich terenie na przełaj. No to takie moje jedyne. No i tu jest ten właśnie to poletko, które należy do nas na poziomie łatwym. To jest właśnie tu z tym drzewostanem właśnie, co jest po lewej stronie drogi. A my tak, my musimy jechać tutaj. No i to jest to miejsce teraz, co wam pokazywałem, te budyneczki tam zaraz po miejscu, gdzie było wapno. No bo by się tutaj na skróty nie dało przejechać. Także tu tymi polnymi drogami sobie przejedziemy wzdłuż rzeki. Także powiem wam, no taki moim zdaniem jest więcej plusów niż minusów, jeśli chodzi o tę mapę, ale ten jeden minus jest dla mnie tak uciążliwy, że tamte plusy się całkowicie wymazują i nie ma tego. I na tej mapie bym już sobie nie zagrał. Autentycznie. No i tu jest właśnie ten teren, który tam stoi na tym wzgórzu. Nie dałoby się tutaj w miarę jakoś ogarnąć tego przejazdu. Dobra, jak widzicie, tu są kurniki. Ten teren kosztuje 80 000, także tu ceny tych terenów nie są duże. O, i się pojawiło. Właśnie zapomniałem jeszcze powiedzieć, jakie są ceny pól. 130 za 4 hektary, pół hektara za 17 000, 51 000 za hektar 70. Tu raczej są chyba te pola ryżowe tutaj w większości. Tutaj będzie pole duże. 11 hektarów za 347 000. Też w sumie nie chciałem za bardzo tutaj mówić o cenach z tego względu, że tu większość terenu macie za naprawdę bez cen. Także nie ma o czym tutaj nawet za bardzo dyskutować. Dobra, wracamy. Kurniki. Ile tutaj kur się pomieści? Tu w tym jednym mamy 2000 kur. Tu jest jeden, tu jest drugi, też będzie 2000. Ale zobaczymy. Też jest 2000, czyli w każdym budynku po 2000 kur. I tu też 2000. Dobra, a tego mamy tutaj 4, czyli 8000 kur. Jeez, 8000 kur. Ile to musi jeść? Ile to musi jajek dawać? To już taka gruba, przemysłowa produkcja jajek. 8000 kur, no. Za 80 000. O rany, dobra cena. Promocja brazylijska. Dobra, jedziemy dalej.
Idziemy dalej. Jest sporo tutaj takich miejsc, gdzie są silosy i na przykład domy rolnika, czyli takie miejsca, gdzie można by było sobie zagospodarować na gospodarkę. Także tutaj mamy to jedno z takich właśnie miejsc. Tu będzie wjazd. Także można sobie to zakupić i wykorzystać pod swoją rozgrywkę, jeśli tylko byśmy chcieli, no albo sobie zagrać ze znajomymi. Tutaj jest miejsce, żeby nawet jakiś domek postawić czy coś. Także to możemy sobie kupić. Ten teren tutaj będzie kosztował niedużo, 52 000. Nic więcej się raczej nie pojawi, także... Aha, nie mogę już sprzedać, bo już mam te rzeczy na tym postawione. Dobrze. Czyli to jest to mapa z tego typu, że gdy kupimy teren i coś na terenie już jest postawione, to tego nie sprzedamy. No szkoda. Dobra. No i tutaj mamy, jak widać, pola ryżowe też, bo są te miejsca, które nawadniają. I w ogóle widać, że jest inny od zwykłego terenu do upraw. Teraz muszę sprawdzić, czy ja chyba dobrze jadę, tak mi się wydaje, bo to nie było żadnej innej drogi, żeby wyjechać. No, dobrze. Dobra, tutaj mamy taki klimatyczny przejazd przez, nie wiem, to rzeczka czy coś. Ok. Teraz tak, tu będzie gdzieś rozgałęzienie, a ja muszę... Gdzie ja się muszę dostać? Do drogi asfaltowej. Czyli... Teraz tutaj... Aha, tu jeszcze muszę najpierw zrobić. Dobra, ten teren. Tutaj mamy kolejne takie gospodarstwo. Tu jest domek rolnika. Tylko że to by należało chyba kupić, żeby się tu pojawiły znaczniki. 21 000. O, i mamy domek rolnika w tym miejscu. No i tutaj mamy wiatę na sprzęt, jak i również silos jest w tym miejscu. Tak to wygląda. No a za tym silosem, no tu też jest właśnie ten problem, bo tu by można było na przykład, nie wiem, podjechać sobie do tego skupu blisko, bo tu jest też skup, ale tu jest ciasno przez te płoty. Ale, zaraz wam to pokażę. O, do tego skupu nie da się przejechać. Żeby do tego skupu dojechać, to trzeba tak, pojechać tą drogą, tu, tak, dobrze mówię? Jeez, nawet już się pogubiłem tu. Muszę tak wam pokazać. Dobra, tą drogą nie da się. Tu jest płot, idzie. No wrócić się trzeba tu, tą drogą, do tej drogi. Tą drogą objechać. Tu jest skrót, tu by można było przejechać. Tu, tu i tu dopiero, żeby dostać się do tego miejsca. Jesteśmy tu. O, jeez. Ja już nie będę więcej komentował na ten temat. Już wystarczy. Nagadałem się. Dobra, jedziemy. Co to tu jest takie? Chyba to zalewa, czy co? Że tu taki objazd jest? Nie wiem. Niektórzy twórcy mają taką wizję, że ciężko jest ją zinterpretować. Na pewno ma jakiś to sens logiczny, no ale może ktoś coś ma w głowie, co chce przekazać, stworzyć, ale odbiór jest taki niepewny i ciężko jest właśnie zrozumieć, o co chodziło twórcy, że coś takiego zrobił. Dobra, teraz tak, tutaj nie pojedziemy tym skrótem, co wam pokazywałem, bo pojedziemy sobie troszeczkę dalej. No tam jest taki też placek, no ten skrót jest tutaj w tym miejscu, tu można było zjechać tam w dolinkę centralnie, ok?
Także tu mamy kolejne miejsce, gdzie mamy silos, mamy paliwko, które możemy sobie... Taki placyk. Dobra, jedziemy dalej. To są takie miejsca, no nie do końca mogą być gospodarstwem. To jest taki, nie wiem, jakby do tego podejść w ogóle. Może dzisiaj nie mam jakiejś weny, żeby o tym właśnie mówić, że tam nie wiem, co by można było wymyślić. Blokady. Weny. Tutaj mamy kolejny taki placyk, który można sobie wykorzystać pod gospodarstwo. Nawet chyba jest, nawet domek jest. 37 000 to kosztuje. Mamy domek rolnika, silos. Trochę miejsca, żeby sprzętu tutaj ulokować w takiej dolince od głównej drogi. Takie nawet zacisze. Dobra. Ej, dobrze pojechałem? Źle już pojechałem. Wracaj, już źle skręciłem. Jeez, ja muszę na tą drogę wracać, co przyjechałem, nie? No te budynki, to wszystko tutaj można posprzedawać, także można sobie postawić swoje rzeczy. Dobra, wyszliśmy na trasę. Na szlak. Dobra, teraz tak. Tu są wjazdy na pola. Dużo pól ryżowych tu jest, także główna uprawa to będzie ryż. No i tu jest ten handel zwierzętami, do którego w końcu dojechaliśmy. No a to, co pokazywałem wam, to tam za tą górą jest, nie? Także no nie da się tak inaczej, tam jedynie przez te pola to był jeszcze ten skrót. Także miejsce, gdzie możemy sobie zakupić obornik, gnojowice, zwierzęta, sprzedać coś tutaj. To w tym miejscu. Teraz tak, tu pojedziemy, nie, tu pojedziemy sobie prosto. Zrobimy sobie najpierw to miasteczko. To ala miasteczko. Czyli jadąc sobie w tym kierunku, dojedziemy do zabudowań. Tutaj będziemy mieli też taka mała ala gospodarka. No tu jest ten skrót właśnie. Tu między innymi tu z tego skrótu właśnie, co wam pokazałem, tu jest właśnie miejsce, gdzie można sobie to też zakupić na małą gospodarkę. 20 000. No i tu się pojawia właśnie. Mamy paliwko, mamy domek rolnika. Kolejne takie miejsce do zagospodarowania niewielkie. I teraz wjedziemy sobie właśnie w taką strefę gospodarczą. Mamy tak, główny sklep jest tutaj z warsztatem. Tu mamy stację paliw. No i jadąc dalej mamy tutaj postacie interaktywne również. Tu mamy mleczarnię postaci skupu. No i za mleczarnią będzie droga. Właśnie auto tam nawraca. Do tego skupu, co wam opowiadałem, tam co jest to małe gospodarstwo za tym płotem. Także już tam nie będę jechał. Tutaj jeszcze musimy podjechać w to miejsce. I tu jest to miejsce, o którym wam mówiłem, że po zakupie, jak widzicie, te drogi cały czas są ogrodzone płotem. A szczególnie tutaj jest ten płot i nie da się go też sprzedać. Tu jest właśnie teren, który możemy sobie zakupić. I ten teren, pyk, tu jest skup, ale tu jest obok ten teren. 28 000 ten teren kosztuje. I z zakupem tego terenu za 28 000 pozyskujemy raz, 2, 3, 4, 5 fabryk. Także tu mamy skup do młynu, ale to jest młyn jako skup tylko. A tutaj mamy właśnie fabryki. Standardowa produkcja, nic nie jest tutaj pozmieniane. Także olejarnia,
Tutaj mamy zakład krawiecki jeden, zakład krawiecki drugi. Też tego nie mogę zrozumieć, dlaczego dwa zakłady krawieckie są koło siebie. Mamy fabrykę płatków. No i tutaj mamy młyn właśnie w tym miejscu. Fabryki można posprzedawać, można pozmieniać sobie tutaj własne produkcje swoje, które potrzebujemy do rozgrywki, można sobie tu pozmieniać. No jak widzicie, my się musimy dostać tam, tutaj będziemy przejeżdżać obok tego, no ale nie ma tu żadnego wyjazdu, więc... Aha, ruch uliczny jak jeździ, to tutaj nawraca. Na tym rondzie, zobaczycie. O właśnie, pyk. Także tutaj jest ruch uliczny. No i co? My jedziemy dalej, bo ja muszę teraz tak, zjechać na dół. Okej. Tutaj. Nie wiem, była jedna mapa brazylijska, gdzie miała też właśnie taki system, znaczy nie do końca taki system dróg zawiłych, ale te drogi nie były takie właśnie ogrodzone płotem i tam no, można było sobie coś tam, nie wiem, wjechać w burz czy coś, przejechać skrótem. No tutaj tego się nie da i tam to mi akurat nie przeszkadzało. A tutaj to jest naprawdę, nie wiem, takie ograniczające moje prawa obywatelskie, jeśli mogę tak ująć. Dobra, jak za komuny, nie? Dobra, tutaj mamy teren, jak widać, który też możemy sobie wykorzystać. Tu jest jeden po tej stronie, drugi jest po tej stronie. Tutaj widać troszeczkę bardziej jest rozwinięty, bo jest więcej budynków. Teraz zobaczymy, jak to na mapie wygląda. To jest ten teren cały. Teraz muszę zobaczyć. O. 152, ten 50, jakieś 200 tysięcy, żeby to... No dobra, kupmy to. Ok. Tutaj jest tylko silos, dobra. Czy teraz to mogę sprzedać? Nie mogę już. Dobra, jeszcze 200 tysięcy mi zostało. No, w każdym razie tutaj mamy możliwość zrobienia kiszonki. I gdzieś tu było jeszcze paswisko. A, paswisko jest tutaj, tak będę musiał tędy jechać. Musimy wzdłuż tego paswiska jechać. Także tu ile zwierząt? 457. Wow! Duże oborę krów, no. To sporo. Także przez to gospodarstwo sobie przejeżdżamy, jedziemy dalej. Teraz tak, objechać ten zalew. No i tu jest właśnie ta droga taka popodmywana, też to trzeba uważać na nią, jadąc dużym sprzętem. Ok. No i tu jest ten gospodarczy, znaczy nie gospodarczy, tylko ten przemysłowy teren. No, także no, tyle trzeba przejechać, żeby jechać tam dalej. Z tego taki objazd. Tu będziemy mieć drugie pastwisko do kupienia w tym miejscu. Dobra. 91 tysięcy. I tu mamy... Ile to jest tych zwierząt? 585. No, dwa pastwiska kupujemy i prawie 1000, no ponad 1000 nawet krówek możemy tutaj mieć. Także no, teren. Jeśli chodzi o zwierzęta, to powiem wam, naprawdę ciekawie to wygląda. Tam 8000 kur, tutaj 1000 krów. Wow. Zobaczymy, ile tutaj świn będzie. Wejdziemy do tego gospodarstwa, co wam pokazywałem, że mamy pastwisko ze świnkami, czy chlewik, czy co to tam jest. Także tu jest to. Myślę, że chyba to gospodarstwo powinno być chyba na startowym, moim zdaniem. Bo jeśli mamy do dyspozycji tą świniarnię, to pastwisko, to niby należy do nas. 362, dwie świnki tutaj pomieścimy. A teren, jak mówiłem, no 101 tysięcy. To jeszcze mam pieniądze, to sobie kupię. No i tylko silos się pojawia. Dom rolnika jest, także takie no dziwne.
No i tu ten teren, gdzie mamy sprzęt, żeby się tu dostać, to trzeba, tak jak mówiłem, albo tak jak jechaliśmy, albo tutaj właśnie tymi polami tu wyjechać w to miejsce. Tutaj była droga tu przez te pola. No także tak to wygląda. To niby się też może wydawać, że to jest droga, ale to jest płot znaczony. Też się na tym przejechałem. Dobra, zobaczmy z góry jeszcze, jak to wygląda. Chociaż tutaj dużo Wam pokazywałem z góry. No i tak jak widać, tu jest właśnie płot. No jest wcale droga. Także żebyśmy tutaj za bardzo na skrót nie przejechali, trzeba objechać pół mapy, żeby się tu dostać do tego miejsca. Także tak się przestawia mapa. Tu jest też... A, tu jest jeszcze jakiś dojazd, ale też jest naokoło. No. Chcąc, nie chcąc. No. Ale szybciej niżeli tutaj, tam w tamtym kierunku, nie? Też można zjechać. O. A to. Ale stąd, żeby zwierzęta, to tutaj jest droga. Nie, tutaj, przepraszam. Tu jest droga, tu przez to, no i tu. Tu jest jeden skrót, tu jest drugi skrót do tego, także może można by było coś pomyśleć, ale to takie ograniczone jest strasznie. Dużo ciekawych terenów, tak jak tutaj wygląda ułożenie tu niżej, tu wyżej poletko. To jest ciekawe, to fajnie wygląda, to mi się podoba. Niektóre miejsca jest dużo detali. Także no, twórca miał trochę wyobraźnię. Robiąc to, no bo są miejsca, gdzie są ładne naprawdę. Dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę, dzięki, że jesteście. Pozdrawiam gorąco. Dzięki za subki, za łapeczki i za komentarze. Mam nadzieję, że będzie tego więcej z czasem. No a ja się już z Wami żegnam, także pozdrawiam, na razie. Cześć.